Nie da się dobrze tworzyć reklamy, jeśli nie zna się przy tym mechanizmów psychologicznych, jakie rządzą zachowaniami ludzi. Taką wiedzę można wykorzystać do skutecznego promowania produktów, ale jeśli wiesz, jakimi mechanizmami wizualnymi i psychologicznymi wywiera się ten wpływ, to dużo łatwiej jest Ci się obronić przed dezinformacją i fake newsami. Chciałbym, żebyś chwilę się zatrzymał. Spróbuj policzyć, ile razy zawodnicy w białych koszulkach podali sobie piłkę. Zaczynamy zabawę. Policzyłeś? Prawidłowy wynik to 12, ale nie o to chodzi. Czy zauważyłeś człowieka z pętlą na szyi, który przechodził między zawodnikami? Nigdy nie patrz tam, gdzie magik chce, żebyś patrzył. To, czego być może przed chwilą doświadczyłeś, to tak zwana uwaga selektywna. I jak sama nazwa wskazuje, polega na skierowaniu uwagi widza w jedno miejsce, tak, żeby ten nie zobaczył tego, co dzieje się dookoła. Tak samo działają w mediach tak zwane tematy zastępcze. Mówi się o niebezpiecznych rozbłyskach na Słońcu, które mogą zniszczyć całą elektronikę na Ziemi, a w tym samym czasie przepycha się inny, niekorzystny dla społeczeństwa temat. Takich manipulacji dopuszczają się media na całym świecie. A wiesz dlaczego? Bo mogą. Bo mają do tego narzędzia, a sami nieświadomi ludzie dają się temu ponieść. Dlatego to się działo i będzie się dziać. Jakie triki stosuje się przy manipulacjach? Generalnie rzecz biorąc, to naturalną cechą ludzi jest to, że ludzie upraszczają sobie rzeczywistość. Wkładają różne kwestie do różnych przegródek. No bo tak jest szybciej, tak jest łatwiej. Stąd u niektórych ludzi takie bardzo ogólne stwierdzenia jak wszyscy, nikt, zawsze. Jeśli chodzi o różne zagrożenia, to najogólniej podzielić można ludzi na takie dwa typy. Jedni udają, że nic się nie dzieje, umniejszają ryzyko, niekiedy kpią z zagrożenia, deprecjonując to, że takie zagrożenie w ogóle wystąpi. Ci drudzy są pesymistyczni i przygotowują się na różne możliwości, jak na przykład prepersi. Jeszcze inni w tym pesymizmie idą tak daleko, że wpadają na przykład w panikę. Czyli mamy optymistów i pesymistów. A jeśli wydaje Ci się, że jesteś realistą, to przemyśl to ponownie. Żeby była jasność, ja nie oceniam i nie mówię, że któraś z tych strategii zachowania jest dobra albo zła. To są ludzkie zachowania i ocena tego, czy są dobre czy złe, zależy bardziej od kontekstu, od wcześniejszych doświadczeń. Bardzo często jest też trudna do oceny w momencie, kiedy ludzie obierają jedną z tych dróg. Dla przykładu, kiedy zbliża się tornado, jedni uciekają, inni twierdzą, że tornado ich ominie. O tym, kto postępuje dobrze, możemy tylko przewidywać, a dopiero po przejściu tego tornada, po stratach, będziemy mogli jakoś tam oceniać, czy ktoś miał rację, ale to też kwestia zawsze perspektywy. Mówię Ci o tym dlatego, że pewnie należysz do którejś z tych grup. Bardziej trafiają do Ciebie informacje bliższe Twojej właśnie strategii postępowania. Jeśli wybrałeś optymizm, będziesz poszukiwał informacji o tym, że nic się nie stanie. Jeśli skłonny jesteś bardziej do tej pesymistycznej drogi, to bliższe będą Ci informacje o tym, że jednak zagrożenie jest blisko. I cały myk polega na tym, że zawsze coś sobie dopasujesz. Mało tego, jeszcze w dobrej wierze to podasz dalej. I na tym mechanizmie właśnie żerują grupy, które tworzą tak zwane fake newsy. Z tego względu już sam dobór informacji nie jest obiektywny i musisz o tym wiedzieć. I teraz skup się, bo powiem Ci konkretnie o tym, co robić, żeby nie dać się nabrać. Bierz informacje zawsze ze źródła. Jeśli interesujesz się jakimś tematem, to obserwuj ludzi, którzy mają na ten temat wpływ. Tych, którzy są możliwie jak najbliżej danego tematu. Tu nie ma znaczenia sympatia czy antypatia do konkretnych osób. Jeśli nawet nie lubisz, nie zgadzasz się z jakimś politykiem, który jednak ma konkretny wpływ na dany temat, albo jest bardzo blisko tego tematu, to też powinieneś dorzucić go do swojej listy źródeł.
Sympatie, antypatie nie mają tu naprawdę żadnego znaczenia. Oczywiście takie źródła także mogą kierować się jakąś strategią i nie mówić prawdy albo nie mówić całej prawdy, ale przynajmniej jeśli tą podawaną przez nich wiadomość zobaczysz za chwilę w mainstreamie, w mediach głównego nurtu, to będziesz mógł porównać to, co mówią media, z tym, co było powiedziane u źródła. A to dużo mówi o strategii medialnej. I tutaj też takie zastrzeżenie, że na oficjalne źródła, o których mówiłem Ci wcześniej, też się można włamać i dodać tam jakiś fałszywy komunikat. Dlatego w takich ekstremalnych kwestiach, kiedy nawet u źródła zobaczysz coś nieprawdopodobnego, to poczekaj chwilę, aż inne rzetelne źródła zaczną to powielać. Czasami warto poczekać, co na to inne źródła, niż zacząć siać panikę, która zawsze zrobi więcej złego niż dobrego. W 1938 roku, dodajmy, że w Halloween, amerykańska stacja CBS wyemitowała słuchowisko, które część społeczeństwa potraktowała jako rzeczywistość. A słuchowisko było takim reportażem z inwazji, uwaga, Marsjan na Ziemię. Ta audycja wzbudziła panikę wśród mieszkańców. Abstrahując już od skali i ilości słuchaczy, to w czasach wielkiego niepokoju społecznego, gdzie napięcie przed wybuchem kolejnej wojny światowej sięgało zenitu, to dodatkowego realizmu całej sytuacji dodawał fakt, że mówiono o tym w radiu, w miejscu, gdzie dotychczas nie poświęcano zbyt wiele czasu na rozrywkę, a głównie przekazywano informacje. W tamtych czasach radio nie pełniło aż takiej funkcji rozrywkowej, jak to jest dzisiaj. Nie dziwi więc fakt, jak wiele osób w to uwierzyło. Dodać też trzeba, że w rozpoznaniu fikcji od faktów nie pomogło nawet wprowadzenie przed audycją, że to jest tylko adaptacja powieści. Ludzie do dzisiaj czasami wręcz bezmyślnie wierzą mediom. Być może dlatego, że tak trudno jest uwierzyć w to, że ktoś mówi z radia czy telewizji jakieś głupoty i jeszcze dostaje za to pieniądze. Pamiętaj, że różni ludzie, którzy w kontekście do tego, co powiedziałem Ci wcześniej, nie stanowią źródła, tylko przetwarzają podaną informację, jak na przykład dziennikarze, influencerzy, youtuberzy, nawet jeśli działają w dobrej wierze, to nawet niechcący mogą podawać dalej do informacji jakieś swoje stwierdzenia, opinie, obawy. Czasami to nawet zmiana pojedynczych słów dla całego ogólnego komunikatu może mieć kolosalne znaczenie. I tak, oni też upraszczają, też mają swoją uświadomioną lub nie strategię postępowania w wypadku zagrożenia. Nawet niechcący mogą ją Tobie narzucać. Rozumiesz, tu nie musi być intencji. Dlatego obserwuj tylko źródła. Nie słuchaj ulubionych celebrytów, youtuberów czy innych ludzi wygłaszających swoje opinie. Jeśli to nie są specjaliści w jakimś temacie, a nagle zmienili tworzone treści na te, które bardziej się klikają i nie wpisują się w ich umiejętności i doświadczenie, to nie słuchaj tego. Odpuść. To jest Ci do niczego niepotrzebne. Oni też w sytuacji zagrożenia nie wiedzą, co będzie dalej. Są sytuacje, których konsekwencji przewidzieć po prostu się nie da. Każda wypowiadająca się osoba dodaje coś od siebie, nawet jeśli chodzi tylko o intonację, mimowolną emanację optymizmem czy pesymizmem. Z mediów zabieraj tylko fakty, nie domysły, nie opinie czy inne przewidywanie. Faktem jest to, że eksperci od pogody donoszą, że nadciąga tornado. Opinią jest to, kiedy jakiś random w internecie ogłasza, że to będzie największe tornado w historii. Nie napędzaj się takimi opiniami, bo w taki sposób fundujesz sobie taki dywanowy nalot informacyjny na swój mózg. Radio i telewizja to media jednokierunkowe. Coś tam nadają, a odbiorca może co najwyżej ponarzekać pod nosem, że coś mu się tam nie podoba. Internet to wszystko zmienił, a media społecznościowe dały każdemu możliwość wypowiedzi. No właśnie, jeśli każdy może napisać w internecie co chce, to czy można temu ufać? Niestety ta mądrość ludowa wylewająca się z komentarzy staje się dla niektórych bardzo opiniotwórcza. Warto więc zobaczyć, jak w najprostszy sposób rozpoznać fałszywe, tak zwane fejkowe konto od prawdziwego. Oto kilka rzeczy, które warto sprawdzić. Zdjęcie profilowe to pierwsze, co rzuca się w oczy. Ludzie je z reguły trochę naciągają, różnymi filtrami. Ale w przypadku fałszywych kont często zwyczajnie buchają je jakiejś modelce czy modelowi z internetu. Zdjęcia często wydają się zbyt profesjonalne jak na zwykłego użytkownika.
Jeśli masz takie podejrzenia, możesz skorzystać z wyszukiwania za pomocą obrazów w Google i sprawdzić, gdzie jeszcze było użyte takie zdjęcie. Możesz się stąd dowiedzieć, że osoba, z którą rozmawiasz, jest też modelką na jakimś zagranicznym portalu, a jej zdjęcie zostało zwyczajnie skradzione. Alternatywą dla Google'a jest strona TinyEye. Moim zdaniem jest nieco lepsza i mam już o tym osobny film. Zobacz w wolnej chwili. Twarz nieistniejącego człowieka można sobie też wygenerować za pomocą różnych aplikacji. Jedyny sposób rozpoznania takiej wygenerowanej twarzy to czasami dziwne, nieobecne oczy, albo jakieś nienaturalne, powyginane rzeczy w tle, o ile w ogóle takie zdjęcie nie jest przedstawiane na jednolitym kolorze. Z każdym dniem technologia manipulowania twarzą jest lepiej rozwinięta. Mam też o tym osobny film na kanale. Na moim kanale znajdziesz też szerszy materiał o deepfake, czyli takiej komputerowej podmianie twarzy, którą obecnie da się już zrobić nawet w trybie rzeczywistym, podczas wystąpień live. Kiedyś trzeba było trochę wiedzieć, żeby takiej manipulacji dokonać, a obecnie dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi może to zrobić prawie każdy. A to potężne narzędzie, które łatwo wykorzystać do złych celów. Jeśli chcemy rozpoznać, czy profil w internecie jest prawdziwy, warto też zajrzeć do znajomych takiej osoby. Jeśli konto jest nieprawdziwe, to jej znajomi prawie że na pierwszy rzut oka będą wyglądać jak osoby wyciągnięte z okładek czasopism. Z reguły fejkowe profile mają w znajomych inne fejkowe profile, bo tworzą je te same osoby, które zapraszają się do wzajemnego kółka adoracji. Jeśli chodzi o Facebooka, warto też zerknąć na nazwę użytkownika wyświetlaną w profilu i tą w linku. Często przy fałszywych kontach te nazwy znacznie się różnią. Warto też zajrzeć do postów. Tu pewnie Was już nie zdziwi to, że nie będzie tam nic konkretnego. Jakieś kwiatki, pszczółki, kotki, ale uwaga, są też prawdziwi, żywi ludzie, którzy wrzucają na swoje tablice naprawdę tonę śmieci. Warto więc też wziąć pod uwagę wiek takiej osoby, żeby ocenić, czy publikowane przez nią treści mogą być prawdziwe. Czy to tylko zapychacze, żeby coś tam było. Przy fałszywych kontach zwykle nie będzie zbyt wiele reakcji ani postów. W niektórych społecznościowych mediach można też pokusić się o sprawdzenie maila, na jaki jest zarejestrowane konto. Często będą to zupełnie różne, dziwaczne nazwy. Na Instagramie można spróbować podejrzeć maila takim sprytnym sposobem i użyć do tego na przykład mechanizmu przypominania hasła. Co prawda Instagram nie pokazuje całego maila, ale na przykład w tym wypadku udało się prosto zweryfikować ruskiego trolla. Kolejna sprawa to to, żebyś nie oceniał wiarygodności informacji po lajkach, serduszkach i tego typu innych barierach na serwisach społecznościowych. To wszystko można kupić. Kompletnie na to nie patrz, bo marki już od dawna nauczyły się kupować lajki. Bo wiesz, tu chodzi o coś, co nazywamy społecznym dowodem słuszności. Większość nie może się przecież mylić. Dlatego jak nie masz wyrobionego zdania, to licznik lajków może cię kusić, aby uznawać go za miarę prawdziwości. Mówi ci coś efekt czystej ekspozycji? Często coś widzisz i dlatego jest ci bliższe, dlatego częściej to wybierasz. Decydujesz się na zakup tego, a nie innego produktu. Teraz wiesz, dlaczego Coca-Cola, która ma już monopol, i tak cały czas się reklamuje, bo wie, że ten efekt trzeba podtrzymywać. Trzeba podsycać jak ogień w ognisku, żeby szła sprzedaż. I to samo jest z informacjami, które chcemy, żeby były w mainstreamie. Cały czas je trzeba powtarzać. W kółko i do znudzenia. A czy wiesz, jak istotny jest montaż dla odbioru całego komunikatu? Dla przykładu zobacz ten materiał. Nagrałem jedno zdanie, a później zmontowałem je na 3 różne sposoby, dodając kilka wstawek graficznych, odpowiednią muzykę, ale to cały czas jest to samo zdanie, tylko podane na 3 różne sposoby. Dzisiaj zjadłem nieświeżą kanapkę. A może inaczej? Może powiedziałem właśnie to? Zjadłem nieświeżą kanapkę. Nie, a może ta wersja wyda ci się bliższa? Zjadłem nieświeżą kanapkę.
A dobrze zmontowane miksy niektórych materiałów potrafią też zrobić niezły chaos w głowie. Zresztą zobaczcie sami. Oto kolejny prosty sposób na manipulowanie wypowiedzią. Jeśli powiem wam, że Ziemia jest okrągła, ale są też tacy, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska i można spaść z jej krawędzi, to jeśli wytnę początkową kwestię i zostawię tylko końcowe słowa, dostaniecie zdanie świadczące o tym, że jestem zwolennikiem tej teorii. Ziemia jest płaska i można spaść z jej krawędzi. Ucinając fragment jakiejś wypowiedzi, wyciągając coś z kontekstu, można zyskać idealną wypowiedź pod postawioną tezę. Weź później udowodnij, że to nie twój pogląd. Przecież to twoje słowa. Czasami wyrywa się tylko pewne rzeczy z kontekstu i w ten sposób zmienia się ich całe znaczenie. Na przykład zobaczcie, kiedy powiem słynny bokser na deskach, to już możesz sobie wyobrazić tego boksera leżącego na ringu. Tak ucięty komunikat ma inne znaczenie niż wtedy, kiedy ci powiem słynny bokser na deskach od 2 dni wypoczywa jeżdżąc na nartach w Alpach. I w taki magiczny sposób deski ringu zamieniły się w narty. Mówiliśmy już o montażu, ale sama praca kamery i kadrowanie może kompletnie zmienić rzeczywistość. Czy to przez dobranie odpowiedniej perspektywy, czy manipulowanie dystansem od obiektu. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, możemy mieć na jakimś wiecu jednocześnie zgromadzonych wielu ludzi, jak i spowodować, żeby widz uwierzył, że prawie nikt nie przyszedł. Jeśli chcemy uzyskać wizerunek silnego, zdecydowanego bohatera, wystarczy kadrować go od dołu, a kogoś uległego, kto za chwilę może przegrać, filmujemy z góry. Cyk i magia kina gotowa. A czy wspominałem już wam o tym, jakie czary można uzyskać za pomocą odpowiednio dobranego makijażu, dobrze ustawionego światła i profesjonalnej obróbki komputerowej? Nieważne, czy sprawa dotyczy zmiany wizerunku człowieka, czy podniesienia, dajmy na to, jakości wizualnej jedzenia. Czy wiesz, że możesz samodzielnie sprawdzić, skąd pochodzą, albo gdzie jeszcze są wykorzystywane zdjęcia, co do których prawdziwości masz podejrzenia? Mam o tym osobny film na kanale. Mówiłem tam też nieco szerzej, jak analizować taki potencjalnie zmanipulowany obrazek. Kolejna rzecz to sprawdzaj datę zamieszczenia danego materiału, tak jak sprawdzasz datę przydatności na produkcie. Idąc przykładem tego tornada, powiem wam teraz, że ludzie cieszą się z tego, że tornado nadchodzi. Tańczą na jego cześć i cieszą się, że idzie w ich kierunku. Wspomogę ten komunikat, zamieszczając wideo z tańczącymi i śmiejącymi się ludźmi. To nie musi być wcale jakąś wymyślną manipulacją komputerową. Przecież takie wideo rzeczywiście mogło być kiedyś nakręcone i rzeczy na nim przedstawione rzeczywiście się kiedyś mogły dziać. Ci ludzie rzeczywiście mogli tańczyć, cieszyć się, tylko że to było nagrane znacznie wcześniej i miało inny kontekst. Bo na przykład mogło powstać podczas jakiejś imprezy plenerowej. Zupełnie niezwiązany materiał można użyć do zilustrowania jakiegoś zjawiska. To niebezpieczne, bo ciężko jest zweryfikować, z jakiego okresu pochodzi taki materiał, a nawet gdyby było to łatwiejsze, to i tak nikomu by się nie chciało. W tym lenistwie jest tutaj ukryty diabeł. Data zamieszczenia informacji jest bardzo istotna. Będąc przy tym temacie, chcę zwrócić waszą uwagę na TikToka. Ta platforma ceni sobie konkretne treści. Nie ma tu miejsca na długie relacje, także nawet bez złych intencji łatwo jest coś tutaj pozbawić kontekstu. Dodatkowo domyślny widok użytkownika pokazuje różne treści, które są mu sugerowane przez algorytm. Niestety do dzisiaj nie wprowadzono w tym widoku informacji o dacie zamieszczenia takiego materiału. Dlaczego to złe dla użytkownika? Bo na przykład, dostając jakąś nieaktualną informację, która jakimś cudem przeszła ci niezauważona, możesz na nowo odgrzać takiego kotleta i podać dalej. Osoby, które już jakiś czas temu słyszały tą informację, mogą pomyśleć, że to kolejna sytuacja i wysnuć wniosek, że jakieś zagrożenie się spiętrza, podczas kiedy będzie to ten sam news, który poszedł do opinii publicznej już jakiś czas temu.
Dla przykładu, jeśli media mówić będą o zbliżającym się konflikcie dwóch sąsiadujących państw, a ty zobaczysz takiego newsa na TikToku po 2 tygodniach, możesz myśleć, że sytuacja jest coraz groźniejsza. Nie sprawdzając daty, zakładasz, że to coś nowego. I cyk, kolejna panika i cukru nie ma. Datę zamieszczenia materiału na TikToku można sprawdzić wchodząc na przykład w profil użytkownika, który go zamieścił i klikając na taki odszukany film. Dopiero wtedy widać datę zamieszczenia. A dlaczego tak zrobił to TikTok? Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak też tutaj. Dzięki temu materiał żyje dłużej i wykręca więcej wyświetleń. Także to, co nie jest korzystne dla użytkownika, a spina się biznesowo platformie, jest obowiązującą rzeczywistością. Media społecznościowe się głównie scrolluje. Nie zawsze się czyta od deski do deski, co tam ktoś napisał. I informacje przyswaja się głównie oczami. I naprawdę nie trzeba skomplikowanych technologii typu deepfake. Wystarczy tylko przypasować odpowiednio już kiedyś nagrany materiał do tematu, tak żeby to wszystko ze sobą ładnie pasowało. Ciekawym sposobem manipulacji jest używanie tzw. clickbaitów, czyli takich ciekawych nagłówków. To sposób znany już z gazet. Od zawsze pożądano nagłówków, które przyciągałyby wzrok, ale w internecie jest to szczególnie ważne. Czasami tylko dzięki clickbaitowi komunikat ma szansę się przebić. Informacji jest za dużo, bombardują internautów z każdej strony. A ci, usiłując się z tym zalewem informacji w jakiś sposób uporać, nie czytają, tylko głównie skanują wzrokiem i wyłapują tylko istotniejsze informacje. Wzrok przyciągają oczywiście często treści kontrowersyjne, mogące informować o zagrożeniu, ale też te wykorzystujące różnego typu podteksty i niejednoznaczność. Uważaj na obrazy statyczne czy wideo silnie nacechowane emocjonalnie. Emocje zamykają racjonalność w pudełku. Dlatego kiedy chce się wywrzeć wpływ, to komunikuje się emocjonalne komunikaty. Tak to już jest, że informacje o krzywdzie dzieci i zwierząt działają bardziej niż informacje o krzywdzie jakiegoś mniej lub bardziej znanego biznesmena. Stalin jedną prawdę powiedział, mianowicie to, że jedna śmierć to tragedia, 1 000 000 to statystyka. Inaczej myślisz o 2-letniej dziewczynce, która zginęła pod gruzami zbombardowanego budynku, a inaczej o 15 osobach, które zginęły podczas bombardowania. Tu i tu wydarzyła się tragedia, ale im jest ona bardziej personalnie przedstawiona, tym większa wywołana emocja. A czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w różnych programach informacyjnych przejawia się od czasu do czasu temat jakiegoś chorego dziecka albo maltretowanego kotka? Tak, wiem, to ważne tematy, ale przecież można by w tym czasie pokazać więcej polityki? Otóż takie materiały są emitowane zwykle, żeby wywołać jakieś wahnięcie emocjonalne lub określony stan emocjonalny i przygotować widza, w zależności od potrzeb, na kolejny materiał. Widz po chwili zapomina, co widział. Jego uwaga skupia się na aktualnie przedstawianym materiale, ale emocje zostają. Tak więc jeśli pokażę Ci materiał o chorych dzieciach potrzebujących pomocy, a 2 materiały później wspomnę o podniesieniu podatków na służbę zdrowia, jest duża szansa, że mniej się zdenerwujesz na kolejne łupanie kieszeni. Uważaj też na statystyki, bo w tym obszarze da się też naprawdę dużo zrobić, jeżeli chodzi o taką manipulację. Dane liczbowe naprawdę można przedstawić na różne sposoby i musiałbym zrobić na ten temat zupełnie odrębny film. Ludzie w zdecydowanej większości nie kumają matematyki, a statystyka daje im złudne poczucie, że coś tam wiedzą. Pies ma 4 nogi, człowiek ma 2, to statystycznie pies i człowiek mają po 3 nogi. Tu naprawdę można czarować, więc uważaj na słupki. No i skala. Czy skala F5 w odniesieniu do tornad to dużo czy mało? Nie wiesz, nie masz skali odniesienia i nie potrafisz tego oszacować. I spoko, ja też nie wiedziałem do czasu, kiedy tego nie sprawdziłem, żeby poruszyć temat tutaj. Nie ma nic w tym złego, że nie wiesz. To nie jest szkoła. Przestańmy udawać, że wszystko wiemy. Poszukaj i poczytaj sobie w internecie o takim zjawisku, jakim jest efekt Dunninga-Krugera. Pokrótce chodzi tutaj o to, że im mniej się znamy na jakimś temacie, tym bardziej wydaje się nam, że wiemy. Stąd tak wielu speców od bieżących tematów w społeczeństwie. Nie tylko w Polsce.
Natomiast ci, co mają wiedzę, to wiedzą też, jak dużo jeszcze nie wiedzą i nie doceniają swoich umiejętności. Gdzie tu sprawiedliwość? Kolejna ważna sprawa. Algorytmy w mediach społecznościowych cały czas się Ciebie uczą, żebyś dostawał lepsze i bardziej dopasowane do siebie informacje i wiadomości. Im bardziej coś Cię interesuje, tym więcej będziesz tego dostawał. Bo zaczynasz wpadać w tak zwaną bańkę informacyjną i za chwilę może się okazać, że przeważają u Ciebie jakieś informacje i zaczynasz myśleć, że to jest jedyna i słuszna i prawdziwa opinia. Pomocny może być Ci VPN, który pomoże ukryć Twoją aktywność w sieci, przez co algorytmy będą miały problem z nauczaniem się Twoich preferencji i podsuwaniem pasujących do Ciebie materiałów. Osobiście na dłuższą metę wolę, kiedy treści są do mnie dostosowane, ale warto też poznawać inne opinie i poglądy. Świat przecież nie jest jednokolorowy. Jeśli zagadnienie, którym się interesujesz, dotyczy jakiegoś terytorium, to zawsze patrz na mapę. Próbuj to sobie zobrazować, zlokalizować, o jakim terenie jest mowa. Ludzie nie ogarniają matematyki, nie ogarniają geografii, ale znają cykl życiowy pantofelka. To jest straszne. Jak nie potrafisz umiejscowić danego obszaru na mapie, to ciężko będzie w wielu wypadkach zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. To wszystko, o czym Ci powiedziałem, możesz zrobić, żeby ustrzec się przed manipulacją i fake newsami. Ale wiesz co? I tak tego nie zrobisz, bo nie będzie Ci się chciało, bo nie będziesz miał czasu. I ja nie mówię tego z wyrzutem, bo przecież od dzieciństwa manipulował nami system edukacji, bo najważniejsze było posłuszeństwo jakiemuś człowiekowi, który dostał autorytet tylko dlatego, że stał na tle tablicy i nazywało się go nauczycielem. Krytyczne i samodzielne myślenie było u nas zabijane, jak tylko się dało, już od dziecka. No i później internet i media społecznościowe rozleniwiły nas bez reszty. Dlatego teraz tak łatwo jest kreować popyt za pomocą reklamy. I na koniec zapamiętaj, że wojna nie toczy się tylko przy pomocy rakiet i broni, ale to też wojna informacyjna, toczona w cyberprzestrzeni. Powstrzymaj się lepiej od udostępniania informacji, co do których nie masz pewności, że są w 100% prawdziwe. Weryfikuj źródła i patrz, czy inne wiarygodne źródła też to udostępniają. Szczególnie uważaj na informacje, które mogą wywoływać niepokoje czy wręcz panikę. To normalne, że chcesz przed złem ustrzec bliskich, ale właśnie o to chodzi w rozpowszechnianiu fake newsów. W manipulacji i dezinformacji nie idzie tylko o Ciebie, ale też o to, żebyś to podał dalej. Na tej płaszczyźnie też nie da się zrobić. No i jak to wszystko, ta cała prawda przeplata się z kłamstwami. Powszechna dezinformacja, chaos i dywanowe naloty informacyjne sprawiają, że można czuć się zagubionym. Bo nawet o prawdzie można powiedzieć, że jest kłamstwem. Niech się ludzie zastanawiają, i tak przecież sami do prawdy nigdy nie dojdą. A to, że wiemy, że jesteśmy zewsząd manipulowani, może wieść nas do wniosku, że nic nie jest prawdą i sensu w tym świecie nie ma. I tu dochodzimy do sedna. Jeśli uznacie, że nie możecie dojść do obiektywnej prawdy, przestaniecie się interesować tym, co ważne, a wtedy przejdzie wszystko. I nie ma tu znaczenia aktualna opcja polityczna czy światopoglądowa. To gra skierowana na powszechne zwątpienie, by przestać się interesować tym, co naprawdę nas dotyczy i tym, co jest naprawdę ważne. Jak powiedział klasyk, nigdy nie patrz tam, gdzie magik chce, żebyś patrzył. To tyle. Nie dajcie sobą manipulować. Trzymajcie się. Cześć!